Takie boczki, patrzcie jakie wysokie, chudziutkie, aż szkoda je kroić. Ja powykrajam trochę tego tłuszczu i podzielę go trochę na takie kawałki. I część po prostu zasolimy do naszej pysznej kiełbasy, a chude takie sobie naszykujemy na boczki do peklowania. Taki boczek, zobaczcie jaki wielki, chudziutki. Także bierzemy się za krojenie tego boczku. Koniecznie musimy, zobaczcie, powycinać jeszcze te podłużne kostki, chrząstki z tego boczku. On już jest wytrybowany z żeberek, ale zawsze coś zostanie. Zobaczcie tą kość z boczku. Musicie sobie ją po prostu wykroić. To jest akurat cały taki duży kawał tego boczucha. Widzicie? Wykrojona kość. Podkrajam trochę, zobaczcie, te tłuste sobie. Podzielę ten boczek na takie paseczki. Kość ładnie wykrojona. Zobaczcie, ile tej kości tutaj było. Cała taka długa. I jeszcze to, no widzicie? Powykrajam sobie kość poprzeczną. Teraz paseczki. To jest tak, powiem wam szczerze, od rzeźnika mięso fajne. Takie, znaczy staram się odcinać takie paski, albo takie szerokie boczki, albo takie węższe. Te węższe później fajnie smakują. Powiem wam szczerze, tak do kanapek. Takie akurat wielkościowo. I zobaczcie jaki boczusiek. Naprawdę pierwsza klasa. On czuć, że to jest boczek od rzeźnika, a nie jakiś wymoczony z marketu. Także mięso pierwsza klasa i tak też będzie smakował. I kolejny fajny, chudziutki boczek. Taki boczek. Zobaczcie jaki ładny. Może niezbyt wysoki, ale naprawdę ładny. Odkroję te tłuste, widzicie? Do kiełbasy zaraz to zmienimy. Jak macie ostry nóż, jednym pociągnięciem odcinacie, bo takie tłuste tutaj boczki u nas nie bardzo chcą jeść, nie mają powodzenia, że tak się zaśmieję. Teraz zobaczcie, taki boczek pokroję sobie na 3 części, odetnę go. Bardzo ładny. Będzie puchaty, piękny boczek. Tu kawałek kostki, widzicie? Musicie sobie przejrzeć zawsze ten boczek. Mięso każde jedne, żeby wam gdzieś się nie trafiło i gdzieś pod zęby nie trafiło, bo bardzo nieprzyjemne uczucie. Kroję kolejny. Ten sobie tu, zobaczcie, te tłuste odkroję do kiełbachy. Taki nadmiar tłuszczu. Mięsa możecie sobie też odkroić. I zostaje taki bardzo ładny kawał na pół. I takie boczki, zobaczcie, idą dalej. Część do kiełbasy, a część idzie po prostu do solanki i będą wędzone. Pyszne boczusie. Jak macie taki kawał boczku, nie wiadomo co z nim zrobić i jak go podzielić, ja zawsze z boczku wykroję bardziej tego tłustego, widzicie, do kiełbasy, taki zwał tłuszczu odkrajam. W kiełbasie będzie naprawdę rewelacyjnie smakował. To jest w większości sam tłuszcz. Tak samo drugą stronę, żeby boczki były takie, gdzie bardzo, to też do kiełbasy bardzo kształtne. I teraz wystarczy go tylko, zobaczcie, na pół sobie przekroić.
I zobaczcie, jakie fajne, gruby boczek trafi do naszej wędzarni. No, naprawdę pierwsza klasa. Bardzo dobre, porządne mięso. Czuć, jak się tak leciutko lepi. To nie jest z worków z supermarketu mięso, tylko naprawdę od naszego miejscowego rzeźnika. Także mięso, a mięso to jest duża, duża różnica. Bardzo porządnie będzie smakowało. Takie marketowe, rozwodnione i średnio smakuje. Zobaczcie, tu jeszcze kostkę wyłapałem. Musicie sobie poprzeglądać i boczusie wędrują do solanki. Ja tutaj mam, patrzcie, jaki kawał pięknego boczku. No powiem wam szczerze, że tak pięknego boczku to dawno, naprawdę dawno nie miałam. Zobaczcie. No, takiego boczku to na kiełbasę szkoda. Zaraz go sobie tutaj obrobimy i będzie pyszny boczek do wędzenia. Zobaczcie, jaki chudziutki, piękny, wysoki boczek. Taki boczek będzie w naszej kiełbasie smakował cudownie. I tłuściejszy trochę też się kawałek trafił, ale to i tak jest bardzo chudy boczek. Bardzo mięsny. Zobaczcie, taki boczek jeszcze ma w sobie kostki. My go tutaj zaraz pokroimy i trafia do lodówki. W takiej solance będzie leżał tu kości do zupy. Zobaczcie, jaki chudziutki to jest boczek, jaki to jest mięso. Zobaczcie, takie boczki trafiają do solanki. Zaraz ją przyszykujemy i w zalewie poleżą kilka dni i pójdą do wędzenia. Pyszne, super boczki, a mięso świeżutkie, pierwsza klasa.